No. Widzę, że wszystko wraca na swoje miejsce. No, czyli do mojej kieszeni. Szkoda tylko, że tak wolno. Ciesz się, że w ogóle zaczynasz odzyskiwać władzę na Groczaku. Łatwo nie jest. Im ciężej coś przychodzi, tym człowiek bardziej to docenia. Zostaw. To moja. Chcesz, to sobie zrób. Mamuś, gdybym ja chciał ciężko pracować, to bym wybrał inną profesję, naprawdę. Dajesz. No u mnie wszystko gotowe, czekam na znak, kiedy będzie dostawa. Dobra, nara. Znaczy, arrivederci. Dostawa czego? A, nasi wiozą jakieś fanty z Mediolanu. Jakieś ciuchy designerskie? Luksusowa biżuteria. Jakaś marokańska ekipa obrobiła jubilera, na miejscu nie sprzedadzą towaru, bo dojedzie ich lokalna mafia. Szukali klienta, że znam jednego człowieka. Robimy biznes. A co ty teraz, pierścionki będziesz sprzedawał na bazarze? Nie ja. Cały towar puszczę do ruskich. A to się opłaca? Tak w całości? Hurtem to zawsze wychodziło taniej niż w detalu. Mamuś, ja na tej transakcji zarobię 2 razy tyle, ile włożyłem. 400 000 na czysto przytulę. Za najłatwiejszy biznes na świecie. Hej. Co tu mamy? Denant został postrzelony 4 razy. Najpierw w plecy, potem przeczołgał się kawałek, potem dostał serię 3 strzałów od przodu w klatkę. Łuski są? Szukamy. A kim jest Denat? Nie wiadomo. Chłopaki przetrzepali mu kieszeni, nie znaleźli ani dokumentów, ani komórki. W samochodzie też nic nie było, nawet rachunku za paliwo. Cztery strzały. To albo zabójca był ślepy, albo bardzo nie lubił Denata, albo zostawił sygnał ostrzegawczy dla innych, co? Obstawiamy wariant 3. Porachunki gorczakowskie. Było coś w busie? Sądzę, że tak. Zbieramy ślady. Do kogo należy samochód? Do firmy wynajmującej samochody dostawcze. No to w takim razie muszą być jakieś dane klienta, musi być jakiś dowód osobisty, nie wiem, prawo jazdy. Słuchaj, dokumenty użyte do wynajęcia tego busa zostały skradzione tydzień temu jakimś starszym panu w markecie. No tak. Dlatego pojedziesz z odciskami palców na komisariat i wrzucasz je na bęben. Jeżeli występuje w afisie, a zakładam, że tak, to ustalimy jego tożsamość. Ja czekam na prokuratora. Dzień dobry. Zastałem dzielnicowego? W terenie jest. A kiedy wróci? Wtedy, kiedy to będzie. Może ja pomogę? No, od kiedy to pan dyżurny pomaga komukolwiek? Panie Kaziu, bo się obrażę. Poza tym ja nie w sprawie policyjnej, tylko prywatnej. No. Potrzebuję życiowej porady. I co, potoczny niby ma być od tego? Zły adres. Niech pan mówi konkretnie, o co chodzi. Które zdjęcie lepsze? Pierwsze czy drugie? A do czego te zdjęcia? Do dowodu, paszportu? Na portal randkowy. I potoczny ma być niby tu ekspertem? No co, no policjant ma dobre oko, co nie?
No i z takiego normalnego zdjęcia potrafi wyczytać ciut więcej niż normalni ludzie. No a w przypadku takich zdjęć też coś może doradzić. Ja bym rzucił obie fotki. Wyjdę na desperata, że mi jakoś tak strasznie zależy, żeby sobie kogoś poznać. A nie zależy? Panie Karzu, za stary pan jesteś na owijanie w bawełnę. Po co tracić czas? O, Potoczny, chodź, twoje oko się przyda. A nie, to ja już tą sprawę załatwiłem z panem dyżurnym. Do widzenia. No, to już załatwione. Do widzenia. No i dobrze. Zawsze do mnie roboty. Agata? Mam kartotekę Denata. Hieronim Nogaj. Karany za alimenty, kradzieże. Miał firmę transportową. Woził ludzi do pracy za granicę. Mamy adres? Mamy adres tylko firmy zarejestrowanej w jakimś prywatnym mieszkaniu. Może podstawioną na jakiegoś słupa. Niestety adresu Denata nie mamy. Dobra. Lepszy ryc niż nic. Zwijaj się, jedziemy. Szefie, mamy problem. Zdrzemnąć się nie dasz chwilę, morda. Jaki? Hirek nie żyje. Tak, poślizgnął się na mydle pod prysznicem. Prima aprilis jest w kwietniu, morda. Ktoś go odjebał i zajebali cały transport z Mediolanu. Ty serio mówisz? Kurwa. A Przemek jechał z nim busem. No zniknął. Kurwa! Miał być łatwy zarobek jeszcze na nim umocze. Psy wiedzą? To oni znaleźli busa i Hirka. Dostał 4 strzały z bliska. Kurwa. Dobra, trzeba znaleźć Przemka przed glinami. Dzwoniłeś do niego? Na wszystkie 3 numery, każdy wyłączony. A do jego matki? Też. Ostatni raz widziała go przed wyjazdem do Włoch. A do tej dupy, co się z nią spotykał? To nie znam jej. Może Mariolka ją zna, dziewczyna Hirka. Dzwoniłeś do niej? Nie mam numeru. Szefie, nie sądzisz, że Przemek powinien sam się do nas odezwać? Co ty mi sugerujesz? Że Przemek odjebał Hirka, najlepszego kumpla? Nie wierzę. Czarny. Nie ma innej opcji. Odjebał Hirka. Zajebał towar i Przemka, czyli Przemek jeszcze żyje, bo Czarny nie targał wytrupa. Policja! Policja! Odsuń się od niej twarzą do ściany! Lewa! To nie myśmy ją pobili. Tuj pysk! Lewa! Ręce na kark. Chryste, co żeście jej zrobili? To nie Łapa! Zamknij się! Łapa! Łapa do tyłu! Długa. Sprawdź, czy żyje. Chryste. Puls ledwo wyczuwalny. Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Zero, 0 do 05. Przyślijcie karetkę na Kasprzaka 7. Dziewczyna pobita, obrażenia wewnętrzne. 1 radiowóz jest, 2 do zabrania. Była w tym stanie, kurwa, jak tu przyszliśmy, ktoś był przed nami. Sturpysk. Co? Teraz jesteś damskim bokserem. Zostaw go, Andrzej! Cię pochwalisz matce.
że skatowałeś dziewczynę. Co ci zrobiła? Andrzej! Słowo honoru to nie ja. Dobra, dzwonię po techników i czekam na radiowóz, żeby ich zabrać na komisariat. A ty idź spytaj sąsiadów, czy widzieli, o której oni do niej przyszli. Pokaż gębę. Pokaż gębę! No pokaż się, no pokaż. Andrzej, kurwa, to nie ja. Przepraszam. Pani słyszała, co się działo u sąsiadki? Tak. W nocy do niej przyszedł. Ilu ich było? Jeden, dwóch? Jeden. Jest pani pewna? Tak. Jak ją bił, to tak strasznie krzyczała. Było słychać na całej klatce. Ale nikt nie przyszedł jej z pomocą. Ja chciałam zadzwonić na policję, ale ja też się bałam, że mnie znajdzie i mnie też będzie bił. Mogę wejść, możemy porozmawiać? Byłem przekonany, że mój brat złamał własne zasady. Nie tyka kobiet i dzieci. Tak bardzo chciał odzyskać władzę na Gorczaku, że był gotów na wszystko i nic nie mogło mu stanąć na przeszkodzie. Pytanie tylko, co wspólnego z panowaniem nad dzielnicą miała ta dziewczyna? Co robiłeś w mieszkaniu Marioli Stępień? Kogo tam szukałeś? Hieronima Nogaja? Pracował dla ciebie? Albo zaczniesz gadać, albo dostaniesz zarzuty zabójstwa Nogaja i próbę usiłowania zabójstwa tej dziewczyny. Nie tknąłem ani jego laski. Czyli Mariola Stępień była jego dziewczyną. Nogaj pracował dla ciebie? Pomagał mi czasem. Od jak dawna się znacie? Od zawsze się znamy, kumpel z podwórka, więc ja mu krzywdy nie zrobiłem. To kto? Też chcę się dowiedzieć. Co robiłeś w mieszkaniu Marioli Stępień? Szukałem Hirka. Dostałem cynk od kumpla, że bus mu padł na trasie. Jakiego kumpla? Nie pamiętam. Imię i nazwisko, słucham. Nie pamiętam. Imię i nazwisko. Nie pamiętam. Dobra. Zrobimy przerwę, żebyś sobie odkurzył w pamięci. Mogę zapalić? Słuchaj, gnoju. Za to, co zrobiłeś z tym swoim przydupasem troglodytą tej biednej dziewczynie, nie możesz zapalić, rozumiesz? Możecie się mordować obopólnie. Róbcie, co chcecie. Ale zrobić coś takiego kobiecie? I za co, pytam? Za co? Odśwież sobie pamięć. Piluj go. Czy ona z tego wyjdzie? To znaczy, czy przeżyje? Taką mam nadzieję. Te awantury zdarzały się wcześniej? Nigdy. Te krzyki zaczęły się nad ranem, ale ciemno jeszcze było. Nie zadzwoniła pani na policję. Najpierw chciałam sprawdzić, co się tam dzieje. Czy się może nie pokłóciła z Hirkiem. No, pan wie, jak jest. Tak się czasem zdarza. Pani tam poszła. Tak. Wyszłam na klatkę. Zapukałam do drzwi Mariolki. A potem wyjrzał ten typ w kominiarce i kazał mi zniknąć, bo dostanę w mordę. No to uciekłam. Rozumiem. A tych mężczyzn
Widziała pani wcześniej? Przychodzili tutaj? No, z kwiatami raz przyszli i z alkoholem. To urodziny Hirka były chyba. Nie pani mi powie coś więcej o tym facecie w kominiarce. Może zapamiętała pani coś szczególnego? Może do kogoś telefonował, z kimś rozmawiał, coś mówił? Słyszała pani? Nie. Ale powiedział, że jest od Czarnego. Może to jakoś panu pomoże. Jest pani pewna, że on powiedział, że jest od Czarnego? Tak. To jest moja wizytówka. Jakby coś pani się przypomniało, to uprzejmie proszę, niech pani do mnie zatelefonuje. Każda informacja jest ważna. Dziękuję. Sam wyjdę. Co było w busie? Ubrania. Przecież ciuchlandia twojej matki poszła z dymem. To nie były ciuchy do lumpeksu, tylko oryginalne markowe z wysokiej półki. Z wysokiej. Z tak wysokiej, że z ich powodu zastrzelono Hirka. Nie rozśmieszaj mnie, Sartynko. To pytaj o Mariolę, a nie o busa. Byliśmy tam kilka minut przed wami. Sprawdźcie sobie monitoring przy markecie, gdzieśmy zaparkowali. Oprócz Hirka w busie siedział też Przemysław Skotecki. On i Hirek pracowali dla mnie jako kierowcy. Znamy się od dzieciaka, więc ja im nic nie zrobiłem. Więc pytam, kto? Co z was, kurwa, za policja? Za co wam płacą? Co, ja mam wam wszystko mówić? Czarny. On odstrzelił Hirka i zajebał, albo za chwilę zajebie, jeśli jeszcze tego nie zrobił, Przemka. Ale co ma z tym wspólnego dziewczyna Denata? Nie wiem, kurwa, co ja jestem, abracadabra? Czary mary, hokus benz? Znajdźcie Czarnego, to może wam powie. Była dziewczyną Hirka, to może Czarny chciał uzyskać od niej jakieś informacje, nie? A na jaki temat? Markowych ciuchów, które Hirek woził busem do ciebie? Co, chciał poznać rozmiarówkę? Chuj tu, może. Mów szybko. Gość powiedział, że jest od Czarnego. Jaki gość? Ten, co pobił Mariolę Stępień. Jestem za lustrem, wyjdź. Dobra. Pilnuj go. Byłem skołowany. Zarówno mój brat, jak i Czarny mieli powód, żeby dokonać tego pobicia i tego zabójstwa. Mieliśmy motyw, ale nie mieliśmy twardych i niepodważalnych dowodów. I trochę czułem, że jestem wodzony za nos. Sąsiadka pobitej dziewczyny zeznała, że Morda i Marcin byli kiedyś na miejscu. Ale to nie było wczoraj. Rozumiem, że ta wersja jest ci na rękę, ponieważ możesz odsunąć podejrzenia od swojego brata. Jednakże pamiętasz, jak bestialsko została pobita ta dziewczyna, a jego najwyraźniej to kręciło. Nie odsuwam żadnych podejrzeń. Twój brat jest podejrzany o pobicie Marioli Stępień, a być może o zabójstwo kierowcy. Powinnam trzymać cię z daleka od tego śledztwa. Agata, mówię ci tylko to, co zeznała sąsiadka. A pod uwagę biorę inne opcje. Jakie? Że mój brat to wszystko sfingował, żeby zrzucić winę na Czarnego. Wreszcie mówisz do rzeczy. Ale z drugiej strony, mój brat nie jest debilem. Jeżeli maczałby w tym palce, to nie dałby się złapać w mieszkaniu tej pobitej dziewczyny. Powinnam cię odsunąć od tej sprawy, ale tego nie zrobię, bo i tak będziesz mi się wpieprzał. Prawda? Dzień dobry. Ma pan niewyobrażalne szczęście, Potoczny jest u siebie. Ja akurat do pana. Zrobiłem tak, jak pan radził. Dałem oba zdjęcia i dostałem odpowiedzi od 32 kobiet. Od 32! Gratuluję, czyli ma pan branie. No, ale mam mały problem. A, klęska urodzaju. Nie wie pan, którą wybrać. Nie, właśnie żadna mi nie pasuje. Taki pan wybredny. No bo w anonsie napisałem, że szukam kobiety z klasą, wyrafinowanej i niezależnej finansowo. Z dobrą pracą albo własnym biznesem. No i co?
No i piszą do mnie nauczycielki, pielęgniarki, jedna pani ze schroniska dla zwierząt. To źle? To znaczy, że ta kobieta ma dobre serce. Ale bez kasy. A ja chcę kobietę, no, zaradną życiowo. Gdzie jest mój syn? A to zależy który. Bo jeden siedzi w pokoju dzielnicowych, a drugi siedzi w areszcie. I to ma być dowcipne? Andrzeja mi tu zawoła i to zaraz! Ona jest bardzo zaradna i niezależna finansowo. Potocznej to ja się boję jak cały Gorczak. Lepszy tyfus plamizny niż taka hetera. To może warto dać szansę pani ze schroniska dla zwierząt. Długo mam jeszcze czekać? Potoczny. Mamunia do ciebie. Przecież wiesz, że Marcin nikogo nie zabił. Dlaczego trzymacie go w areszcie? Takie są przepisy. To komuna? Że można niewinnego człowieka trzymać w ciupie? To jest twój brat. I szkoda. Co ty powiedziałeś? Nic. Powtórz. To, co powiedziałeś. Powiedziałem, że żałuję, że Marcin jest moim bratem. A może ty w ogóle żałujesz, że jesteś potoczny? Tak! Żałuję, że jestem spotoczny. Kiedyś pożałujesz tego, co teraz właśnie powiedziałeś. Wszystko okej, pisiaczku? No okej, to jest jeszcze daleko. Co z hrabią? Postawisz mu zarzuty, czy puścisz go wolno? Twój brat nie kłamał. Ten drugi facet z busa to Przemysław Skotecki. Sprawdziliśmy z odciskami palców. Znasz go? Nie. Także hrabia i ten drugi wychodzą. Nagranie z monitoringu sprzed marketu potwierdza, że przyjechali do tej skatowanej dziewczyny kilka minut przed nami. Co robimy? Idziemy szukać tego Skoteckiego, czy od razu do Czarnego? Szukamy Skozyckiego. Ale twój brat też będzie obserwowany i jego ludzie. Czarny też ma już ogon. Wiesz co? To, co wczoraj mówiłeś, to brzmi bardzo logicznie. Hrabia jest cholernie zdesperowany, żeby odzyskać władzę na Korczaku. Zrobi wszystko. Kiedyś miał zasady. Ale najwidoczniej teraz przestały mieć dla niego znaczenie. Powiedziałem kiedyś mojemu bratu, że nadejdzie dzień, kiedy złamie ten zasrany, honorowy kodeks potocznych. I stało się. Zastanawiałem się tylko, jak daleko jest w stanie się posunąć. Dzień dobry. Pani Kaziu, nie mam teraz czasu. Ale to jest dla mnie bardzo ważne. Niech mi pan da 5 minut i już sobie idę. Obiecuję. No dobra, co jest? To dla pana. Ale za co? W podziękowaniu za pomoc. Umówiłem się na randkę. Super! Gratuluję. Ale nie mogę tego przyjąć, bo to by była próba przekupstwa funkcjonariusza na służbie. Ale jakie przekupstwo? No dobra, dam panu po cywilu, albo sam wypiję pana zdrowie. Napisała do mnie kobieta. Inteligentna, oczytana, zabawna i w pełni niezależna. O, i przysłała zdjęcie. O, niech pan zobaczy, jaka lufa. Haha. Pan myśli, że taka lanunia napisała do pana od tak, bez większego powodu, tak? Jak to bez powodu? Przecież miała powód umówić się ze mną na randkę. Przecież to jest bogini! Pani Kazimierzu. No co, że niby mnie na taką nie stać? To będzie moja pierwsza randka od 40 lat. I pewnie nie ostatnia. A dlaczego pan tak myśli? A może to jest kobieta mojego życia? Niech pan nie przesadza. Dobrze, że dał się pan namówić na to spotkanie, ale co z tego wyjdzie,
Właśnie, haha, co wyjdzie, a wyjść może wszystko. Flirt, romans, a może żyli długo i szczęśliwie aż do grobowej deski? Panie, w internecie aż się roi od oszustów, którzy naciągają ludzi na kasę. Ale nie Rosalia! Z tego, co napisała, wnioskuję, że to jest kobieta z klasą i w pełni niezależna życiowo. Tak, i pełna pasji i namiętności. Rosalia. No? Ta babka tak ma na imię. Tak. Może to ona? Do widzenia. Dzień dobry. W czym mogę pani pomóc? Cześć, szefie. A ty kurwa, gdzie byłeś? Dlaczego nie dzwoniłeś? Ale nie było kiedy. W nocy napadli nas ludzie Czarnego. Zabili Hirka. Mnie postrzelili. I puścili cię żywego, tak? Bo jak mnie postrzelili, to leżałem w rowie i udawałem trupa. Oni przerzucali towar z busa do swojego auta. Jak odjechali, to wtedy uciekłem. A telefon po drodze zgubiłeś, tak? Nie no, w busie zostawiłem. Czarny wszystko zabrał. Moją komórkę Hirka, dokumenty, nawet portfela przy sobie nie miałem. Ja tutaj całą drogę z buta szedłem. A skąd Czarny, kurwa, wiedział, którędy jedziecie? Ja nie wiem. Ale chwilę wcześniej do Hirka dzwoniła Mariolka, pytała, kiedy będzie. Nie wiem, może ona sypnęła. Mariolka leży w szpitalu. Tak ją dojechali, że nie wiadomo, czy przeżyje. Mariolka? A co ona do tego ma? Nic. Kurwa, Czarny pokazuje, na co go stać. To Mariolka musiała im powiedzieć, którym będziemy jechać, bo nas wzięli z zaskoczenia, kiedyśmy się na Szczanie zatrzymali. Kurwa, dorwę tego gnoja Czarnego w łeb, kurwa. Nie przyszedłem w najlepszym momencie, co? Pierdalaj, nie możecie tu być bez nakazu. Czekaj. Przebieg Skotecki, co? Takie pytanko retoryczne. Co robiłeś w busie z Nogajem? No nic, byłem z nim po prostu. Kto go zabił? Ludzie Czarnego. Hirka zabili, mnie postrzelili i ukradli towar. Towar. A co to był za towar? Nie wiem. Jasne. Zatrzymany jesteś. Jako świadek zabójstwa. On potrzebuje lekarza. Ma kulę w ramieniu. Mam tylko jego zgarnąć, czy was wszystko? Szefie, dzięki moim zeznaniom posadzimy Czarnego. Jeżeli się dowiem, że całe to gówno to jest twoja robota, to pożałujesz, że się urodziłeś. Nie strasz. Nie strasz mojego syna. Idziesz. Już. Nie wygląda na gościa, który ledwo uszedł z życiem. Nie wiem. Może. Zastrzelili mu przyjaciela na jego oczach. Normalny człowiek przeżyłby wstrząs, traumę, a ten se siedzi beztrosko. Bo to nie jest normalny człowiek. Pracuje dla mojego brata. I nawet jeżeli jest kierowcą, to nie rozwozi chleba. A tobie, gdyby zastrzelili przyjaciela, też byś się tak zachowywał? Nie mam przyjaciół. Idziesz ze mną? Jest tutaj ten świadek. Sąsiadka. Olga Dyduch. Po co? Nie wiem. Mówi, że to ważne. Dobra, może coś jej się przypomniało nowego. Mam nadzieję. Proszę pana, ja chcę odwołać wszystkie moje wcześniejsze zeznania. O! Proszę pana, ja chcę odwołać wszystkie swoje wcześniejsze zeznania. Ja byłam dzisiaj u Mariolki w szpitalu. Ona jest w fatalnym stanie. Ma połamane żebra, pękniętą czaszkę, krwiaka mózgu. Przecież ona tego nie przeżyje. Pani nic nie grozi. Zapraszam. Proszę.
Chłopak Mariolki nie żyje, ten Hirek też, ja będę następna. Czy pan tego nie rozumie? Skąd pani o tym wie? No, wszyscy o tym mówią. W każdym sklepie, że jak psa go zastrzelili. To zawsze było niebezpiecznie, ale teraz to każdy boi się z domu wyjść. A wy co z tym robicie? Pani Olgo, ja jestem tutaj od Proszę tego, pana, żeby- ja wiem, kim pan jest. I jakiego ma pan brata. I kim jest ten czarny. Ja chcę żyć, rozumie pan? Ktoś pani groził, z kimś pani rozmawiała? No z ludźmi! Cały Korczak boi się tego czarnego i pańskiego brata. A wy co z tym robicie? Nic nie możecie zrobić. Nic! Proszę się uspokoić. A może mi pani zadzwonić po taksówkę? No muszę jechać do szpitala. I co jeszcze? Może manicure i pedicure panu zamówić? Zapraszam, ma pan jeszcze parę papierów do podpisania. Bardzo proszę pani Olgo. Co się stało? Zapraszam do mnie, przyniosę pani wodę. Zapraszam. Dobrze się pani czuje? Ja muszę stąd iść. Muszę. Co się stało? Przecież jak pani tu weszła, to nie była pani aż tak zdenerwowana. To on skatował Mariolkę. Kto on? Ja tego głosu nie zapomnę do końca życia. To on pobił Mariolkę. Ten facet, co był na korytarzu z tą policjantką. Bąbelku, mamusia przywiezie czekoladkę. Przecież wiesz, mamusia zawsze dotrzymuje słowa. No. Oj, ja, co tak miałczysz tam mi? Gdzie jest Skotecki? Koteczku, mamusia będzie musiała dłużej zostać dzisiaj w pracy. Agata, Skotecki gdzie jest? Wyszedł. No. Co ty robisz? To on pobił Mariolę Stępień. Mamusia teraz nie może rozmawiać, zadzwoni później. Ma sprawy służbowe. Jak to Skoteckie? Przecież ta sąsiadka nie widziała twarzy tego faceta. Tak, nie widziała, ale rozpoznała go po głosie. Ja pierdzielę, go wypuściłam. Musiałem zrobić coś, czego miałem nadzieję już nigdy więcej nie zrobić. Poprosić mojego brata o pomoc. Musiałem szybko namierzyć Przemka Skoteckiego, a tylko Marcin wiedział, gdzie go znajdę. Andrzej, jesteś pewien, że to ten adres? Tak podał Marcin. A ty wierzysz swojemu bratu? Chcę odzyskać towar z busa i dowalić czarnemu, w to wierzę. Mam nadzieję, że nie zdradziłeś mu szczegółów ustaleń śledztwa i tego, że to Skotecki pobił tę dziewczynę. Tylko tak, gdybym zdradził Skotecki, by już nie żył. Dobra. W takim razie, gdzie jest ten adres, gdzie on mieszka? Tam za rogiem. Chłopaki? Szymon, Jurek? Tam jest. Widzę. Gnoj. Dobra, Andrzej, robimy tak. Ty i Jurek idziecie prosto na niego bez broni. Ja z Szymonem pójdziemy naokoło, odetniemy drogę ucieczki. Gra? Gra. Dobra, idziemy. Cześć! Dobrze się składa, że cię widzę. Jeszcze jedno pytanie mamy. Dobra, na razie. Jakie pytanie? O Mariolę chodzi. Dziewczynę Hirka. Spoko, strzelaj. To ty jej to zrobiłeś, bydlaku, co? Nie masz szans, gnoju! Policja! Rzuć broń! Rzuć to, policja! Rzuć to.
Łapa! Druga. Ty jej to zrobiłeś, co? Ty jej to zrobiłeś, co? Bydlaku. Andrzej, zostaw! Nie potrzeba. Idziesz. Idziesz. Powiesz coś? Dobra, jak nie chcesz gadać, to nie gadaj. Ale i tak badania balistyczne wykażą, że z tej samej broni zastrzeliłeś Hirka i postrzeliłeś siebie. I również z tej samej broni próbowałeś zabić funkcjonariusza policji i dostaniesz za to 25 lat jak nic. Również mamy zeznania świadka, który widział cię w mieszkaniu Marioli Stępień w noc, kiedy została pobita. Dziewczyna zmarła, wiedziałeś? Dlaczego to zrobiłeś? A jakie to ma znaczenie? Pracowałeś na zlecenie Czarnego? Ja jestem za dobry, żeby robić za frajera u hrabiego czy Czarnego. Co to znaczy? To znaczy, że miałem dosyć zapieprzania na czyjeś konto i traktowania jak tania siła robocza. Tak się czułeś u hrabiego? Wyobraź sobie, że pracujesz u kogoś 12 lat. Jesteś lojalny i chuj z tego masz, grosze, ochłapy. A twój szef ma tak napchane kieszenie, że mu się w nich hajs nie mieści. Czyli byłeś zazdrosny? Jak ktoś uczciwie pracuje, to mam prawo do uczciwej zapłaty. Nie rozśmieszaj mnie. Uczciwie to się pracuje w szkole albo na kolei. Po prostu chciałem dostać swoją działkę, a nie ciągle jakieś problemy i ciągle jakieś wymówki. Czyli zbuntowałeś się. Ale dlaczego nie uderzyłeś prosto w hrabiego, a zamiast tego w swojego kumpla i jego dziewczynę? Wieźliśmy kradzioną biżuterię z Mediolanu. I taki jeden Rusek chciał kupić cały transport. To ja mu powiedziałem, że ja mu sprzedam taniej. Czyli próbowałeś okraść własnego szefa. Tak. A ta ciota Hirek powiedział, że to jest nielojalne. Hrabia nas dyma od tylu lat na kasę, a ten kurwa o lojalności? I dlatego go zabiłeś? Zabiłem go, bo mnie wkurwił, jak chłop pańszczyźniany chciał pracować u hrabiego, a miał z tego jeszcze mniej niż ja. A mieszkanie z dziewczyną wynajmowali, chcieli się hajtnąć, dzieciaka zrobić. To by im kurwa nawet na przedszkole nie starczyło. Ale Marioli Stępień nie musiałeś katować, ona nie miała nic wspólnego z hrabią. Ale musiałem to zrzucić na Czarnego. I dlatego postanowiłeś ją zabić. Każdy kiedyś umrze. Prędzej albo później. Potoczny. Mega robota. Szepnę słówko komendantowi, żeby pomyślał o awansie dla ciebie. Nie ma takiej potrzeby. Chcesz być dzielnicowym do usranej śmierci? Znam takich, co mają gorzej. Jesteś dobrą gliną i wszyscy o tym wiedzą. Komendant też. I co z tego? I tak nie dostanę awansu. Bzdura. Wiesz co myślą wszyscy ci, którzy uważają, że jestem dobrym gliną o całej tej sprawie? Że odwaliłeś kawał dobrej roboty? Nie. Że znowu wyciągnąłem z kłopotów mojego braciszka bandziora. Póki hrabia będzie rządził na Gorczaku, póki ja będę gnił na tym gównianym stanowisku. Taka jest prawda. Zawsze możesz coś z tym zrobić. Co ja mogę zrobić, Agata? Rodzinę zmienić? Jest wiele możliwości. Cześć. Cześć.
Dobry wieczór, pani Rosalio. Przez chwilę bałem się, że pani nie przyjdzie. To jakiś żart? Nie, panie Kaziu. Co to ma być? Nauczka. Gdzie jest Rosalia? Nie ma Rozalii. Nie istnieje. Jak to? Przecież wysyłała mi wiadomości. Ja wysyłałam. Pisałam wszystko to, co pan chciał przeczytać. Ale po co? No, żeby... Co to ma być za nauczka? Żeby pan nie wierzył we wszystko, co ludzie wypisują w internecie. Aha, że ja niby taki głupi jestem, tak? Bezbóż, który nie potrafię myśleć za siebie. Tak? Nie jest pan głupi, ale jest pan naiwny i szuka pan miłości za wszelką cenę. A co jest cenniejszego od miłości? Pan usiądzie. Zamówię piwo i opowiem. Ja nie mam z panem w ogóle o czym rozmawiać. Ale niech pan się nie obraża, ja chcę pomóc. Ja dziękuję bardzo za pańską pomoc. Już mi pan pomógł. Zrobił pan ze mnie pośmiewisko. Nalejesz? Kto cię tu cały czas wpuszcza? To Skotecki zabił Hirka. Zajumał twój towar i chciał go opchnąć temu twojemu ruskiemu. Tylko taniej. Nie wiesz, jak Irek był jego przyjacielem, Przemek jest moim kumplem. W życiu nie zrobiłby mi takiego skurwysyństwa. Zabił też dziewczynę Hirka. Skatował ją tylko po to, żeby rzucić podejrzenie na Czarnego. Dowody masz? Przyznał się. Czyli kumpel chciał mnie wyruchać. Taki z ciebie gangster. Każdy twój kumpel chce cię wyruchać z interesu. Na nikogo nie możesz liczyć i nikomu nie możesz ufać. W rodzinie tym bardziej. Matka mówiła, co jej powiedziałeś, że żałujesz, że należysz do potocznych. Matka powinna płakać z innego powodu. Że dochowała się takiego syna jak ty. To wszystko, co mi chciałeś powiedzieć, czy jeszcze coś? Wszystko. Dość mam tego gnoju i syfu na Gorczaku. No to wypierdalaj, nikt cię tu siłą nie trzyma. Ja za tobą płakać nie będę. Nigdy nie odpuścisz. Dlatego ja muszę. Czyli odchodzisz z policji? Bo jak tak, to ja ci chętnie poleję, chętnie się z tobą napiję. Mądra decyzja, Andrzej. Brawo. Niech mi ktoś pomoże! Przestań się drzeć, kurwa. Co się dzieje? Nie jest pani sprawa. Proszę was, znajdźcie Litkę. Dziki lokator mi się zalał. Bezdomny? Zupełnie, chłopiątko do tego. Jak to chłopiątko? W sensie dziecko? Maria, co jest? O co chodzi? Przyznaj się, albo ona zginie. To krew? No albo ma tak wyglądać. Odsuń się od łóżka!